Cześć, witam na kanale Strength Climbing Polska. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonywać ćwiczenie, które nazywam Scapular Repeaters. Jest to ćwiczenie Repeaters, ale w wersji przeznaczonej przede wszystkim do aktywacji przedniego zębatego i dolnego trapezowego. Wielu wspinaczy fiksuje się na ćwiczeniu Repeaters, często to robią na chwytotablicy z dodatkowym obciążeniem i w zasadzie niewiele im to daje, dlatego że problem często nie leży wcale w palcach, nie leży w sile palców, nie leży w wytrzymałości, ale leży w aktywacji łopatki, w stabilizacji łopatki i po prostu bez odpowiedniej stabilizacji ci wspinacze nie są w stanie zrobić progresu. Marnują czas, męczą się, mogliby robić inne rzeczy, robić to efektywniej, a takie proste ćwiczenie może im rozwiązać bardzo dużo problemów i w końcu popchnąć progres do przodu. Wykorzystamy sobie takie urządzonko, to się nazywa Tindek Progressor. To jest w tej chwili urządzenie, które staje się coraz bardziej popularne, staje się jakby mainstreamem w treningu wspinaczkowym. Pokażę, jak je zaprogramować do naszego ćwiczenia i jak to ćwiczenie poprawnie wykonywać. Żeby rozpocząć ćwiczenie, najpierw musimy tego naszego Tindeka zamocować. Mocujemy go odpowiednio wysoko. Włączamy. I bierzemy sobie jakiegoś lift bloka. Ja akurat mam Nature Climbing z granitową wkładką, ale jest też bardzo dużo innych, bardzo dobrych. Montujemy tak, żebyśmy mieli ramię równolegle do podłoża, mniej więcej, może trochę być odgięte do góry. Ćwiczenie będziemy wykonywać w ten sposób, że stawiamy się. Miednica jest podwinięta, aktywujemy zębaty przedni, aktywujemy dolny trapezowy, skupiamy się na tym i będziemy wykonywać repeatery, ciągnąc w ten sposób. I teraz pokażę, jak zaprogramować Tindeka do tego ćwiczenia. Otwieramy sobie naszą aplikację i wchodzimy w Custom Session. I teraz stawiamy sobie od zera New Session, Repeaters. I teraz zaczniemy od Settings. Będziemy pracować zarówno na prawej, jak i lewej ręce, więc ustawiamy Left, Right, Start, Stop Signals, Target Zone Feedback. Zostawiamy sobie Sets, Switch Time, dajmy sobie czas na przerzucenie ręki 20 sekund, żeby się z tym nie spieszyć. Start with Right Side. I tu presets mamy już ustawione. I teraz tak. Reps. I tutaj proponuję zacząć powiedzmy od może nawet 10 powtórzeń, ale będziemy sobie dążyć do 24. Na razie ustawmy 10. Work. Tutaj nie musimy kombinować. Stawmy sobie 7 sekund. I teraz plot target zone, bo interesują nas konkretne zakresy siły, z jaką będziemy pracować. Ta siła nie musi być duża, szczególnie na początku. To jest ćwiczenie przygotowujące, to jest ćwiczenie aktywujące. Ono ma nas zapoznać z tymi repeaterami wykonywanymi na Tindeku, więc tutaj nie musimy przesadzać. Powiedzmy, że zmierzyliśmy sobie w innym teście tak zwany Critical Force. Wyjaśnię to przy okazji innych materiałów. Załóżmy, że na lewą, na prawą rękę mamy 24 kg. I teraz ustawiamy sobie zakres pracy. Ja lubię od 50 do 70% tego Critical Force. No, proszę. I to już jest ustawione. Pause 3 sekundy. I to jest w zasadzie już poprawnie ustawiona nasza sesja. Teraz ją sobie zapiszemy. Nazwę to Scapular Repeaters. OK. I teraz będzie można już rozpocząć sesję. Klikamy Start Session. Szukamy naszego Tindeka. Tarujemy. I on już od razu nam się włącza. Zacznę może sesję od nowa. I będziemy tak ciągnąć miednica pod siebie. Angażujemy
zębaty przedni, dolny trapez i w ten sposób będziemy ciągnąć. Nawet nie musimy się skupiać na tym, czy palce działają aktywnie, czy pasywnie. Proponuję trzymać palce w pozycji półłuczek, half crimp. W ten sposób będziemy pracować. Dobrze, zaczynamy sesję z prawej ręki. O, i tutaj trochę za mocno, już przesadziłem. Staram się utrzymać właśnie w tym czerwonym przedziale i puszczam. Pilnuję miednicy, pilnuję zaangażowania tych mięśni stabilizujących bark. Wciągam bark do siebie. Całą robotę w zasadzie robią plecy i trochę palce. Ok, i teraz zmiana ręki. Nie było to wcale takie trudne. Powtarzamy ćwiczenie lewą ręką. Miednica pod siebie, pamiętamy o tym. Aktywacja. I ciągniemy. Raz. To w zasadzie nawet nie powinno nas specjalnie zmęczyć, jeżeli poprawnie ustawimy zakresy w stosunku do siły krytycznej. Zresztą siła krytyczna jest tutaj mierzona na 24 pociągnięcia, a nie na 10, więc tym bardziej nie powinno być to męczące. Na początek to jest, myślę, optymalna dawka, żeby przyzwyczaić się do ćwiczenia. Możemy sobie teraz naszą sesję zapisać. Scapular repeaters niech będzie. I wchodzimy sobie w podgląd naszej sesji. I to, co tutaj jest bardzo ciekawe, każde pociągnięcie mamy osobno rozpisane. Widzimy, jaka była maksymalna siła. Akurat tutaj z całego setu, jaka była siła średnia, jaka była szybkość narastania siły, a tutaj mamy właśnie poszczególne powtórzenia. Pierwsze powtórzenie dla lewej, dla prawej ręki i znowu wszystkie dane, które mogą nas interesować dla każdego powtórzenia z osobna, są tutaj wyszczególnione. To nam się przyda może przy bardziej zaawansowanych ćwiczeniach. To ćwiczenie, tak jak mówię, jest ćwiczeniem, które ma nas zapoznać z tym, jak pracujemy z Team Deckiem, zapoznać nas z aktywacją zębatego przedniego i dolnego trapezowego. Długofalowo pomoże nam rozluźnić szyję, barki, tak żeby rzadziej zdarzały nam się kontuzje, tak żeby rzadziej te mięśnie bolały, były przepracowane, żeby nie było tam punktów spustowych i żeby cały nasz układ działał poprawnie.